dobry, witam. Przed nami kolejny dzień w tym potwornym, pięknym mieście Hongkongu. Możemy zadać w ogóle całkiem niegłupie pytanie, czym w ogóle jest Hongkong? Czy to jest państwo, czy to jest miasto? Odpowiedź jest również niejednoznaczna. Hongkong jest teraz takim specjalnym okręgiem administracyjnym, nad którym kontrolę sprawują Chiny. Dokładnie 20 lat temu Hongkong przeszedł spod kontroli brytyjskiej pod kontrolę chińską. Nie obyło się to bez protestów, ponieważ ludzie tutaj obawiali się i dalej się obawiają, że utracą tę demokrację, która tutaj teoretycznie wciąż w tym momencie panuje, natomiast jest to taka demokracja troszkę udawana. Pod bardzo silnym wpływem Chin wybory publiczne odbywają się tutaj tylko między kandydatami, których Chiny dopuszczają do tych wyborów. Hongkong teraz cały czas żyje pod taką trochę groźbą interwencji chińskiej. To znaczy bywają tutaj nawet całkiem ogniste protesty przeciwko komunistycznemu rządowi. Jedną z ikon takich protestów są żółte parasolki, o których było głośno kilka lat temu. No niestety tutaj często z Hongkongu dobiegają takie newsy o aresztowaniach jakichś ludzi, którzy byli liderami strajków, albo jakichś zaginionych dziennikarzach, zniesławieniach publicznych. Trochę smutne to wszystko jest. Zostało jeszcze 30 lat, co do których Chiny zobowiązały się utrzymywać tutaj tę lokalną otwartość i pewien wymiar autonomii. Więc za 30 lat nikt nie wie tak naprawdę, co się tutaj wydarzy. Ale póki co Hongkong jest bardzo otwartym, zwesternizowanym państwem, miastem. Są dwa urzędowe języki, kantoński oraz angielski. W przeciwieństwie do Chin kontynentalnych nie trzeba tutaj aplikować o wizę, w sensie można po prostu przylecieć. Oraz Hongkong posiada własną walutę, czyli hongkońskie dolary. Kolejny dzień dołącza do mnie Maciej. Witam serdecznie. Zajechałem do dzielnicy, która nazywa się Quarry Bay. Mieści się tutaj jeden z takich najbardziej ikonicznych widoków Hongkongu. Jak sobie wpiszecie Hongkong, zdjęcia, to zobaczycie to. No nie? To mnie naprawdę tutaj bawi, że to geometryczne piękno Hongkongu jest takie, ono w ogóle nie jest by design, w sensie ktoś... To nie jest tak, że ta miejscówka została zaprojektowana jako fajny spot do zdjęć. To jest po prostu tak wyszło. I zabawne, bo tutaj ludzie sobie robią zdjęcia, tutaj jakieś lokalne panie sobie grają w karty i ten... Nie możesz polecieć wyżej? Zablokowało mnie. Jak się ogląda zdjęcia z Hongkongu, to bardzo łatwo jest uznać, że wow, ale ktoś ma oko, ale wypatrzył miejscówkę. Tymczasem to naprawdę to miasto po prostu tak wygląda. Ma tak niesamowitą urbanistyczną geometrię, że relatywnie łatwo jest tutaj robić dobre ujęcia i zdjęcia. Ktoś kiedyś wymyślił ujęcie tego osiedla, takie z kamerą patrzącą w górę. Zrobił kultowe zdjęcie, które jest nawet na... Jak widziałem taki album fotograficzny, zdjęcia z Hongkongu, to jest na okładce. No i od tego czasu miliony ludzi zrobiło to samo zdjęcie. Nawet w nowej wersji Ghost in the Shell był taki kadr. Świetna trasa tutaj jest do chodzenia przez las. Hiking, trailing, trail running. Dzisiaj bez butów do biegania. Spocony jak świnia. Tutaj jest droga, a tutaj są takie małe jakieś figurki święte. Będziemy teraz płynąć promem. Gorąco. Gorąco jest. W sumie nie powiedzieliśmy, kim ty jesteś i czym się zajmujesz. Kim ja jestem? Czym się zajmujesz? Ja pracowałem do telewizji wcześniej, pracowałem dla National Geographic i Foxa i teraz otworzyłem własny biznes. Coś podobnego jak Krzysiu robi. No i mamy wspólnego znajomego, więc zadzwoniłem, napisałem e-maila i bawimy się razem. Wspólnym znajomym jest Kosos, znany ludziom jako Kosos PSX Extreme. To jest spoko w tych promach w Hongkongu, że one są
takim normalnym transportem miejskim. W sensie to nie jest stateczek wycieczkowy, żeby sobie ludzie zobaczyli z wody miasto, tylko to jest normalny transport, nie? Z wyspy do wyspy. Szybko się to zmieniają, kurczę, te krajobrazy. W jednym momencie masz taką 100% dystopię, w ogóle takie mroczne osiedla, jakieś mieszkania komunalne i ten, a tutaj nagle jest taki klimat pięknej zatoki, przeszklone budynki, bogactwo. Ale jaja, Łódź w środku miasta. A tu jest znane zdjęcie tego miejsca, które wygrało co? National Geographic Global Awards. Ciężko się tu lata dronami, kurde, jest dużo zakłóceń bardzo, więc nie chcemy za bardzo ryzykować, żeby nie przesadzić. To jest taka ulica pełna sklepów z kwiatkami i drzewkami. To jest ciekawe w ogóle w azjatyckich miastach, że często się w nich krystalizują takie tematyczne dzielnice, ulice. W Tokio jest to samo. Masz na przykład ten Kappabashi, dzielnicę przyborów kuchennych, nie? I takie inne rzeczy. Jakoś w Europie tego aż tak nie widać. W Tokio to jest parę takich uliczek, że jest taki klimat na zasadzie ale Azja. Tutaj między każdymi dwoma budynkami są takie zakamarki, że ja pierdzielę, co tam się dzieje. Wszystko tu żyje własnym życiem w ogóle. Jest tyle mikroświatów w tym mieście. Ja w tych swoich podróżach po Azji to często staram się zaprzeczać jakimś tam stereotypom i takim pokazywaniem, że Azja równa się dziadek w tam słomkowym kapeluszu bez zębów, ale tutaj jakby faktycznie to tak wygląda. Na przykład bardzo dużo ludzi w Hongkongu uważa, że to jest świetny pomysł chodzić bez koszuli. W sumie no jest dość gorąco, nie ukrywam. Będziemy teraz jeść jedzenie chińskie. Jeść jedzenie chińskie. Mamy kolejną osobę w naszej grupie. Cześć. Dobry, witam serdecznie. Jak masz na imię? Michał, I co tu robisz? studiuję, powiedzmy, Jesteś na wymianie w Hongkongu? na wymianie w Hongkongu. Z jakiej uczelni? SGH. SGH, Szkoła Główna Handlowa. Dobrze. Bardzo smaczne. Ta restauracja, podobnie jak wydawałoby się setki innych w Hongkongu, ma rekomendacje w przewodniku Michelin. Ja nie wiem, co oni tutaj zrobili z tym przewodnikiem, bo w Hongkongu autentycznie co druga restauracja ma na drzwiach naklejkę, że jest polecana albo ma jakąś gwiazdkę. Dziwna sprawa, no. Tak się wydaje, że trochę inne standardy przymierzyli jednak do Hongkongu, bo nie wszystkie te miejsca są naprawdę takie dobre. Pięknie, no jest park koło Shamsiupo. Panie ćwiczą sobie tutaj tai chi prawdopodobnie. Bardzo ładnie. Teraz mi tak dziwnie przy was zasiadłem. Teraz widzicie, jaka to jest wszystko ściema, nie? Tak, no super się siedzi, siadłem specjalnie do ujęcia, nie? Na 3 sekundy. Żeby nakręcić, jak sobie wygodnie siedzę i patrzę w dal. No. Pięknie, no zachód słońca, tai chi, szachy chińskie. Strasznie tutaj ta kultura tak... Nie trzeba jej szukać w ogóle, nie? Tak wchodzisz tutaj między tych ludzi i masz nagle piękne obrazy kultury wschodu do poziomu, który jest wręcz suchy. Tak się śmiesznie złożyło, że akurat dzisiaj tutaj w Hongkongu odbywa się comiesięczne spotkanie ludzi z Polski, którzy tu mieszkają, więc uznałem, że wpadnę. Śmiesznie się złożyło, bo jak byłem w Szanghaju, to jeden z pierwszych dni w Szanghaju było dokładnie to samo, więc może poznamy ciekawych ludzi.
Nie ma nikogo. Tylko my przyszliśmy. Polska grupa przeniosła się do znanego ekskluzywnego baru o nazwie 7-Eleven. Jest tutaj taki amfiteatr, który jest miejscem do integracji. A ta dzielnica w ogóle się nazywa Lang Kwai Fong. To jest taka bardzo zachodnia, coś jak Roppongi w Tokio, czyli takie zachodnie knajpy, zachodnie, nie wiem, tutaj ludzie przychodzą na potryb. Oj, rany, jestem wypompowany po tym dniu. Ale przynajmniej mam zasługę małą, bo dzięki mojemu postowi na Facebooku, że jest to spotkanie, parę nowych ludzi się dowiedziało o tym i trochę społeczność studentów na wymianie w Hongkongu się zintegrowała.